To też mówi jedna z moich bohaterek, że w momencie, kiedy się trochę odmaskowałam i zaczęłam być sobą, to otoczenie mówi: ej, ale ty przed diagnozą byłaś fajniejsza. Byłam fajniejsza, bo tego wy oczekiwaliście ode mnie, ale tak naprawdę cierpiałam. Halo, tu autyzm, czyli witamy w podcaście Fundacji 515 km. Skoro już do nas zajrzeliście, to zasubskrybujcie. Na pewno YouTube przypomni Wam o naszych kolejnych publikacjach. No, myślę, że warto. Dzisiaj będzie o kobietach w spektrum autyzmu i późnych diagnozach. Dlaczego późnych? Zachęcam do pozostania z nami i na pewno się dowiecie. A ze mną bardzo ciekawy gość o dużym doświadczeniu w temacie autyzmu za sprawą godzin wywiadów przeprowadzonych z ludźmi w spektrum, specjalistami i dziś się tym z nami podzieli. Monika Szubrycht. Dzień dobry. Polonistka, dziennikarka, neurologopedka, psychotraumatolożka, autorka książek. Dziś z pozycją Za dobrze się maskowałam. Rozmowy o doświadczeniach kobiet w spektrum autyzmu. No i tego w dużej mierze będzie dotyczyła dzisiaj nasza rozmowa. Dzień dobry. Długi wstęp, ale takich mamy zdolnych, wykształconych gości, którzy tyle rzeczy robią. Dzisiaj będziemy mówić o kobietach w spektrum. Bez kobiety w spektrum, ale ty wiesz o tym bardzo, bardzo dużo. Książka składa się z 13 wywiadów z osobami w różnym wieku, różnych profesji, ale z jednym doświadczeniem. W większości była to późna diagnoza. Jakbyś miała skomasować te doświadczenia kobiet i powiedzieć, co to znaczy za dobrze się maskowałam? Za dobrze się maskowałam, czyli podglądałam to, co robią inni, i starałam się dopasować do norm narzuconych przez społeczeństwo. Starałam się być taka jak koleżanki, starałam się interesować często tym, co robiły koleżanki. A jeżeli interesowałam się czymś innym, byłam postrzegana jako dziwna, a może nieśmiała, a może taka, która za bardzo się nie wychyla. Tytuł jest Za dobrze się maskowałam, ale też dodam, że nie jest tak, że wszystkie moje bohaterki się maskowały. Zresztą część tego maskowania wynikała z chronienia się. Po prostu, jeżeli pokazałyby, załóżmy taki, podam przykład, nie wiem, jak stymują, czy machają rękami, to by były wyśmiane przez kolegów czy koleżanki, oceniane przez kogoś z zewnątrz. Więc maskowanie ma bardzo wiele twarzy i bardzo wiele poziomów. Jest często wykańczające i wyniszczające, szczególnie wtedy, kiedy całe swoje życie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Kiedy zorientowałaś się, że ta grupa jest tak duża i że to doświadczenie podziela dużo kobiet i to takich, które no też coś osiągnęły? Kiedy się zorientowałaś, że to temat na książkę? Już dawno temu i powiem szczerze, że śmiałam się właśnie, że mogłabym być pierwszą autorką w Polsce, która taką książkę napisała, ale wyprzedziła mnie Ewa Furgaus ze wspaniałymi 2 publikacjami, Dziewczyna w spektrum i Autentyczna w spektrum, jak odnalazłam siebie w spektrum autyzmu. I właśnie kiedy widziałam się z nią i byłam w takiej roli, jak ty teraz jesteś, czyli przeprowadzałam z nią wywiad przy okazji przeglądu filmów o spektrum autyzmu w kinie Mikro krakowskim, pomyślałam sobie, nie, to jest niemożliwe, że żyjemy w XXI wieku i diagnozy opierają się głównie na obserwacji chłopców. Mało tego, żeby kobieta mogła dostać diagnozę, bo teraz przez te lata, tak jak mówię, trochę się zmienia, ale nie tylko, że musi się nachodzić, żeby znaleźć odpowiedniego specjalistę, ale bardzo często jest tak, że tym kobietom się zwyczajnie nie wierzy, bo jak wchodzi taka piękna dziewczyna, blondynka, usiądzie, patrzy w oczy, rzuci jeszcze jakiś dowcip, to gdzie ten specjalista ma zauważyć, że ona jest autystyczna? No nie, no przecież autystyczni są mężczyźni, tak pokazują badania. Natomiast te nowsze, robione w Szkocji, to chyba z 2016 roku,
już dają inny obraz, czyli w dorosłości to jest 1,8 mężczyzny na jedną dorosłą kobietę autystyczną, jeżeli dostają wtedy diagnozy. Więc no tak, przez lata autyzm był opisywany jako przypadłość chłopięca. Powstało na ten temat mnóstwo różnych książek, które teraz zwyczajnie nie są aktualne. Więc my trochę musimy przepisać historię na nowo, historię psychologii i myślę, wyjdzie to wszystkim na dobre. Jest takie zjawisko, które nazywa się gender bias. To jest właśnie to, że specjaliści mają też jakieś swoje kalki narzucone w głowie, gdzie automatycznie mogą zakwalifikować kogoś jako nie osobę autystyczną ze względu na płeć. No, myślę, że właśnie takie publikacje podnoszą świadomość i dodają też może otuchy, odwagi tym kobietom, które ciągle są w tym procesie maskowania się. No właśnie nie bez powodu tam pada takie sformułowanie, że dostać diagnozę to sukces. Tak, to wychodzi. Nieraz te kobiety musiały się sporo napracować. To prawda i kiedyś ktoś mi powiedział, że ja to tak bardzo bym chciała wszystkich diagnozować. Znaczy i tak i nie. Chciałabym, żeby osoby były wrażliwsze w temacie diagnoz, zwłaszcza jeżeli przez lata borykają się na przykład z depresją i z zaburzeniami lękowymi. Bo samo leczenie depresji tabletkami nie przejdzie, jeżeli nie wiesz czegoś podstawowego o swojej tożsamości, albo sama praca nad zaburzeniami lękowymi też nie przejdzie, jeżeli ciągle czujesz się fatalnie, czujesz się najgorsza, masz najmniejsze poczucie wartości, bo dlaczego popełniasz te błędy, skoro podobno ludzie uczą się na błędach, dlaczego tylko ty nie? Więc dobrze jest mieć o sobie taką wiedzę i samoświadomość, żeby nie krzywdzić siebie. Czyli nie narzucać sobie standardów dla osób o zwyczajnym neurotypie, którym po prostu jest łatwiej żyć, bo świat jest skrojony dla osób neurotypowych. Tę diagnozę pewnie uzyskać jest też trudniej, dlatego że kryteria diagnostyczne powstały w oparciu o badania chłopców. Tak, to prawda. Kryteria diagnostyczne powstały w oparciu o badania chłopców i też jak wejdziemy w Google'a i wpiszemy sobie, kto odkrył autyzm, to pierwsze, co wyskoczy tam nazwisko wybitnego, bez wątpienia, psychiatry Leo Kannera, ale tak naprawdę niemal 2 dekady wcześniej Gruna Suchariewa, tak wspaniała Grunia, opisała zjawisko, badając i autystycznych chłopców, a rok później taki się jej artykuł ukazał, gdzie opisała autystyczne dziewczynki. Więc zrobiła to wcześniej, bo tam to był chyba 1925 rok. Albo 20, zawsze mi się mylą te daty. No się nie przebiło. Ale no, pisała głównie po rosyjsku i po niemiecku. A ten jej artykuł o autystycznych dziewczynkach został przetłumaczony po 2000 roku. No to całkiem niedawno byśmy powiedzieli. A co właściwie znaczy ta późna diagnoza? Bo najstarsza bohaterka zdiagnozowana w twojej książce ma 59 lat, znaczy w momencie uzyskania diagnozy miała 59 lat, ale mówimy późne diagnozy już o ludziach w wieku dorosłym. No teraz już wiemy, że każdy rok ma znaczenie, każdy miesiąc w przypadku małych dzieci. Teraz pytanie jest takie, czy późna diagnoza to będzie diagnoza dziewczynki, która ma lat 13? Bo według mnie tak. Bo gdyby była chłopcem, to ta sama dziewczynka w skórze chłopca dostałaby diagnozę 4 lata wcześniej. W momencie, kiedy ma lat 13, dochodzi dojrzewanie, dochodzą już pewne kłopoty
na przykład ze zdrowiem psychicznym, bo rozwijają się zaburzenia lękowe czy zaburzenia depresyjne, których nie musiałoby być, gdyby ta dziewczynka miała dodatkową ochronę, a może źle powiedziałam, nie ochronę, tylko dodatkowe wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia. Także znowu, ten temat późnych diagnoz można zrozumieć na wiele sposobów, czyli czy późna jak masz lat naście, czy późna jak masz lat kilkadziesiąt, czy późna jak diagnozę spektrum autyzmu dostają twoje dzieci i przy okazji swoich dzieci nagle patrzysz, jej, przecież to jest o mnie. A tak też się zdarza? Tak też się zdarza, że rodzice dostają diagnozę, często mówią dzięki swoim dzieciom. A taka najpóźniejsza zdiagnozowana osoba, o której chociaż słyszałaś? To właśnie nie jest moja bohaterka, ale na konferencji słyszałam o kobiecie, która dostała diagnozę, jak miała 74 lata. I tu pewnie nasi słuchacze zdziwią się, no ale po co diagnoza kobiecie w tym wieku? I ta pani powiedziała, że była dla niej niezwykle ważna, bo ona popatrzyła na swoje życie z perspektywy i wiedziała, ja nie byłam głupia, ja popełniałam pewne błędy, bo nie wiedziałam, dlaczego je popełniam. Jestem autystyczna, to jest część mojej tożsamości. Cieszę się, że nawet teraz wiem, że tak jest. A wracając do tych dziewczynek, czy to jest tak, że teraz to są dorosłe kobiety i mówimy o jakimś pokłosiu tego wychowania, tego patriarchatu. Tak było kiedyś, taka musiałam być jako dziewczynka, później wyrosłam na dobrą żonę i to jest ten proces maskowania. A teraz dziewczynki wychowywane są inaczej, nie są już narażone na to pominięcie, czy że ktoś powie, że dziewczynki są spokojne, wycofane. Zwracamy już na nie uwagę, odrobiliśmy lekcję, czy to wciąż jest problem? Pytanie jest trudne, bo ja widzę, że się zmienia to. Ja widzę, że są różne organizacje i fundacje, które wspierają zdrowy rozwój dziewczynek w ogóle. Ale mentalność zmienia się bardzo powoli. My ciągle czego innego oczekujemy od dziewczyn, a ciągle czego innego oczekujemy względem chłopców. I to nie jest dobre dla jednej grupy i dla drugiej. No bo przecież wiemy, chłopcy nie płaczą. Muszą być twardzi. No kto tak powiedział? Każdy płacze. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest dzieckiem. Znowu, dziewczynki powinny być grzeczne, ciche, spokojne. Jak dziewczynka zachowuje się, i tu wielki cudzysłów, niegrzecznie, bo bardzo nie lubię tego słowa i ono tak naprawdę znaczy dla każdej osoby coś innego, no to od razu jest większy niepokój, niż jakby w ten sam sposób się zachował chłopiec. Znowu, jesteśmy w domu przeciętnym. Chłopak mówi, idę pograć w piłkę. Przecież to jest, no tak ma być, prawda? Chłopcy grają w piłkę, jasne, pobiegaj sobie. A oczekiwania nawet w rodzinie względem dziewczynek są inne. No bo jak to? To ty chcesz wyjść, a nie pomożesz mamusi ugotować obiadu, a trzeba jeszcze posprzątać. My ciosamy te dziewczynki do roli żon i matek od najwcześniejszych lat. I tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, jaki wpływ ma wychowanie dziewczyn, jaki wpływ ma społeczeństwo na właśnie zjawisko maskowania. Bo myślę, że takie badania muszą trwać wiele lat. Też jak do nich podejść. Każdą rodzinę trzeba by było zbadać. Każdy system jest inny. Więc temat niezwykle trudny. Ja bym powiedziała ze swojego podwórka, że widać, że to się zmienia, że i mówi się o tych emocjach również u mężczyzn, że w ogóle panowie dają teraz taki dobry wzór też dzieciom, znaczy są obecni ci ojcowie i tak dalej, że w ogóle się zmienia, ale pewnie to są jakieś społeczności, nie?
pójdziemy kawałek dalej i tam jest jak było, więc ciężko z takich jakichś lokalnych obserwacji wyłuskać jakiś wniosek co do całego funkcjonowania, nie, systemu tutaj. To prawda. Ja się cieszę oczywiście, że się mówi o tym, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że tak jak powiedziałaś, żyjemy w pewnych bańkach. Jesteśmy paniusiami z dużych miast, my wiemy, jak się powinno wychowywać dzieci, a ci inni niekoniecznie. No, oczywiście nie jest to prawdą, bo w dużych miastach są inne problemy, w małych społecznościach są inne problemy. Jak powiedziałam, i tego niestety będę się trzymać, mentalność zmienia się bardzo powoli, więc nie wiem, czy teraz dorosłe dziewczyny faktycznie już są takie wyzwolone i mają świat na wyciągnięcie ręki, czy przypadkiem nie będzie tak, że dopiero ich dzieci albo ich wnuczki będą miały taką możliwość. Czyli kobiety są niedodiagnozowane, wciąż są niedodiagnozowane. Tak, to mówię z pełnym przekonaniem i ja uwielbiam młodych ludzi, bo też myślę, że jak kończą teraz nawet studia medyczne, to mogą mieć szersze spojrzenie chociażby na diagnostykę niż, broń Boże, nie ujmując nic lekarzom z dużym doświadczeniem, ale jednak, którzy kończyli medycynę gdzieś tam lata temu. Zresztą w podręcznikach medycznych też o autyzmie jest bardzo niewiele. Też można tam wyczytać o chłopcach. I tyle. No. Taką wiedzę trzeba jednak zdobywać samemu. Najlepiej wybrać sobie jakąś specjalizację i zająć się konkretnym tematem. Wtedy też mam takie poczucie, że więcej można zrobić w tym obszarze, jeżeli faktycznie poświęcasz się temu bez reszty. Ty też wykładasz, więc masz kontakt z młodymi ludźmi. Jaki jest właśnie stan świadomości na temat autyzmu? Powiem więcej, mam kontakt z młodymi ludźmi, ludźmi w średnim wieku i ludźmi również starszymi od siebie, bo to są głównie zajęcia na studiach podyplomowych. Czyli najczęściej z nauczycielami, ale też tam pedagodzy, psycholodzy, to jest ta grupa pracująca w szkole. I powiem tak, ponieważ te wykłady już prowadzę chyba ponad 16 lat, zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozumienie, może nie tylko wiedzę, ale rozumienie spektrum autyzmu. I też to jest zaskakujące, ale są nauczyciele, nazwijmy starszego typu, którzy potrafią fenomenalnie z takim dzieckiem pracować, którzy potrafią wejść z nim w relacje. I tu mi się przypominają słowa jednej takiej pani, która opowiadała o swoich doświadczeniach właśnie z uczniem. Jej bardzo dobrze szedł proces edukacyjny, a w tej szkole innym nauczycielom niekoniecznie aż tak dobrze. I ona powiedziała takie zdanie: ja z nim w dobre szłam. I pomyślałam sobie, przecież to jest kwintesencja wszystkiego. Natomiast dla mnie nie ma nic gorszego niż nieelastyczny uczeń spotka się z nieelastycznym nauczycielem. To wtedy nie tylko relacja, ale cały proces edukacyjny, można powiedzieć, legnie w gruzy. Nie generalizowałabym tak 100%, że to zawsze jest zależne od wieku, że młodzi to są tacy otwarci, a osoby starsze, no takie jednak, że o tym autyzmie nie za wiele wiedzą. Natomiast zmienia się podejście i też myślę, o spektrum autyzmu mówi się coraz więcej w mediach. Można przeczytać jakiś artykuł, można obejrzeć jakiś film czy serial. I oczywiście to nigdy nie jest tak, że serialowy, autystyczny bohater da nam wszystko i my już poznamy, czym to spektrum autyzmu jest.
ale być może da nam pewne podpowiedzi, zwróci uwagę na pewne sprawy, z których nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę i się ciągle uczymy tego. A myślisz właśnie, że popkultura robi dobrze? Bo z jednej strony, no ale to film sprzed wielu, wielu lat, ale posłużę się tutaj przykładami z twojej książki. Z jednej strony Rain Man i może wyobrażenie, że tak właśnie wygląda i tylko tak wygląda autyzm, a z drugiej strony bohaterka, właściwie córka bohaterki, która na podstawie doktora House'a zdiagnozowała, w cudzysłowie można tak powiedzieć, swoją mamę, czy rozpoznała tam jakieś bliźniacze zachowania. Czyli czy popkultura robi dobrze? Sprawie szerzeniu wiedzy? Myślę, że tak. Chociaż moi przyjaciele autystyczni oczywiście są źli na tego Raymana, że no jasne, mówię, że mam autyzm i od razu ktoś pyta, a jakie masz skille swoje wyjątkowe? A nie mam żadnych skilli, no. Bo oczekiwania też są takie, że żeby ten ktoś dopasował się do bohatera z dużego bądź małego ekranu. Natomiast to jest bardzo ważne, bo o ile teraz no, film Rayman i to ciągłe powoływanie się na niego budzi wręcz taki gdzieś tam uśmiech, prawda? No nie, autyzm tak nie wygląda. To z drugiej strony wtedy, kiedy on się pojawił w latach 80., to była rewolucja. I osoby, które zawodowo zajmowały się autyzmem, też rodzice, jedno nie wyklucza drugiego, prawda? Można być rodzicem i zajmować się zawodowo autyzmem. Powiedziały, że to pchnęło naukę i też świadomość społeczną o jakieś 25 lat. Właśnie ten film. I oczywiście jest taka pokusa, żeby pokazać autystycznego bohatera gdzieś tam w serialu, że on przyciągnie uwagę. No tylko właśnie, to nie zawsze jest good doctor, nie zawsze jest ktoś dziwny, czy ktoś, kto liczy płytki chodnikowe, czy pęknięcia na nich. To może być jakaś dziewczyna harda, bezczelna. Ja zawsze powołuję się na pierwszą, oczywiście być może nie pierwszą, ale pierwsza bohaterka autystyczna, którą ty na pewno znasz, Pipi. Jest po prostu wcieleniem autystycznej dziewczynki, która nie godzi się na sprawiedliwość, która zawsze biegnie pierwsza tam, gdzie komuś dzieje się krzywda, która mówi wprost dorosłym, jeżeli zrobią coś złego, a my tego nie lubimy. Nie godzi się na niesprawiedliwość. Oczywiście. A mówiąc jeszcze o maskowaniu, miałam taką refleksję podczas lektury, no właśnie czym właściwie to maskowanie właśnie jest i z jakim wysiłkiem się wiąże. No i z jednej strony no to musi być przewidywanie też, rozpoznawanie tych emocji, żeby jakoś się dostosować, żeby może jakieś stłamsić, no jakieś odczytywać. Mówi się, że w tym obszarze właśnie autystycy mają deficyty, a tutaj jednak no, trzeba wejść w tę rolę, jeszcze grać w to. Gigantyczny wysiłek. Czym te kobiety przypłacają później ten wysiłek? Wypaleniem i depresją. Jeżeli przez pół swojego życia udajesz, że jesteś kimś, kim naprawdę nie jesteś, to w końcu, jeśli nie depresja, to wypalenie przyjdzie. Znam bardzo dużo autystycznych kobiet. Oczywiście nie mogłabym napisać o nich książki, bo ta książka nigdy by się nie kończyła. Bo ciągle dochodzą nowe bohaterki, bo to jest też tak, że ktoś do mnie pisze i teraz opisuje mi swoją historię, albo dziękuję mi za książkę, bo w czymś pomogła, albo wręcz przeciwnie, krytykuje, bo różnie też bywa. To nie jest tak, że książka spodoba się każdemu. Natomiast no, ja często, może nie często, ale porównuję też taką sytuację dziewczyn do osób homoseksualnych. Jestem gejem, przychodzę do domu i mama pyta, no ale kiedy przyprowadzisz jakąś dziewczynę? Jemy, prawda, kolację wigilijną i co chwilę są pytania o to.
No, a tu była u ciebie taka koleżanka, a coś jest między wami więcej. I nie mam tyle śmiałości, żeby wstać i powiedzieć, dajcie mi wszyscy spokój, ja nie będę mieć żony, nie chcę mieć żony. Ja kocham chłopaka, prawda? To jest udawanie kogoś, kim nie jesteś przez całe życie, albo przez część życia, no bo z kolei sytuacja jest taka, że to też mówi jedna z moich bohaterek, albo nawet nie jedna, że w momencie, kiedy się trochę odmaskowałam i zaczęłam być sobą, to otoczenie mówi, ej, ale ty przed diagnozą byłaś fajniejsza. Byłam fajniejsza, bo tego wy oczekiwaliście ode mnie, ale tak naprawdę cierpiałam. Znam dziewczyny, które chodzą w takich szpilkach w pracy, zarządzają korporacjami, są w tym świetne. Naprawdę nikt nie pomyślałby o nich, że są autystyczne, bo w pracy są chodzącymi perfekcjonistkami, które świetnie też odnajdują się w komunikacji rzeczowej, konkretnej. Tam nie ma nieporozumień. I przychodzą do domu, mogą pracować po 8, 12, 16 godzin, mogą nie spać, ale jedyną rzeczą, jaką potrafią zrobić w tym domu, to jest rozebrać się, wejść pod kołdrę i nie wyjść z tej sytuacji kołdrowej do następnego dnia. Są takie stereotypy, zresztą na które ja się też powołałam, że autystycy nie zawsze rozpoznają, czy to jest dla nich bardzo takie problematyczne rozpoznać te emocje, bawić się w te społeczne role. To powiedz o jakichś takich mitach, bo wiem, że lubisz obalać. Tak, lubię obalać, ale też możemy powiedzieć, że w każdym stereotypie jest trochę prawdy, albo że tak, część osób autystycznych faktycznie ciężko rozpoznaje emocje innych ludzi, które są wypisane na twarzy. No ale na przykład, nie wiem, czy to będzie widać, jeżeli ja się cieszę w ten sposób, że moja twarz jest nieruchoma, to nie znaczy, że ja się nie cieszę, tylko mam inną ekspresję swojej radości niż, prawda, osoba neurotypowa, czyli ta, która ma uśmiech od ucha do ucha. Dla mnie jednym z takich najbardziej szkodliwych mitów i okrutnych stereotypów jest mówienie, że osoby autystyczne nie mają empatii. I to jest nagminne i to się dzieje do dzisiaj. Dlaczego taki pomysł? Skąd się w ogóle wziął? Ano stąd, że jeżeli my oceniamy kogoś tylko po jego zachowaniu, to możemy, prawda, zinterpretować, że ojej, nie cieszy się, bo się nie uśmiecha. Albo jest mu smutno, a on może być wściekły. Albo, to też takie moje ulubione, z ulotek z lat 80. gdzieś ze Szwecji, opis dziecka autystycznego, chichocze bez powodu. A ja mówię, halo, pani nauczycielko, to nie jest tak, bo to dziecko może być bardzo zdenerwowane i dlatego chichocze. To jest jego reakcja na stres. Jest powód, tylko my go nie potrafimy zauważyć. Dla mnie jednym właśnie z najgorszych mitów jest ten, który dotyczy rzekomego braku empatii, bo znam osoby autystyczne, które cechuje tak zwana hiperempatia. Hiperempatia to jest taka sytuacja, kiedy odczuwasz emocje innych ludzi, niekiedy w przytłaczający sposób. Załóżmy, pokłócimy się. Ja powiem, Monika, nie mów już nic. Już w ogóle mam dosyć tego. Siedzimy, ty pracujesz, ja pracuję, wchodzi do pokoju jakaś autystyczna osoba. I ona nie słyszała naszej kłótni, ale czuje tak gęstą atmosferę, że automatycznie przerzuca na siebie nasze zdenerwowanie,
Na szczęście nie wszystkie osoby autystyczne mają hiperempatię i dobrze, bo wrażliwość jest nieprawdopodobnie u takich osób wyostrzona. I też jeżeli mówimy akurat o kobietach, no to znowu autystyczne dziewczyny często wybierają zawody związane z pomaganiem. Czyli działaczki, lekarki, pielęgniarki, nauczycielki. To są właśnie te dziewczyny od naprawiania świata, które tak bardzo chcą, żeby on był sprawiedliwy i dobry. No i właśnie kolejny mit to, że właśnie autystyczni są w większości chłopcy, że osoby, które są niewerbalne, to są również osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą być, ale nie muszą. Albo też taki mit, jesteś autystyczny i tyle. Ja przez 20 lat nie spotkałam nigdy autystycznej osoby, nigdy takiej, żeby można było powiedzieć, ojej, tu jest chłopak albo ta dziewczyna jest autystyczna, on jest autystyczny, tylko zawsze to jest autyzm i coś. Autyzm i zaburzenia lękowe, autyzm i depresja, autyzm i PTSD. Może zawsze to jest złe słowo. Też wydaje mi się, że jak mówimy o ludziach, to te słowa każdy i zawsze, czyli te kwantyfikatory wielkie, nie powinny być używane, bo naprawdę jesteśmy bardzo różni. Może powinnam właśnie powiedzieć, że w większości spotykam osoby autystyczne, które niosą z sobą już wielki bagaż doświadczeń, przykrych doświadczeń w relacjach, w sytuacjach zawodowych, w sytuacjach edukacyjnych. I znowu niosą go. Dlaczego? Bo nasze społeczeństwo jest wykluczające. I nie chodzi mi tylko o nasz kraj, ale świat został stworzony dla osób neurotypowych. Nam jest łatwiej. Ja mogę patrzeć ci w oczy bez bólu, ale jak załóżmy, rozglądałabym się tu, nie patrzyła w oczy, to znowu jest takie założenie, pewnie coś ukrywam, albo mam jakieś złe intencje. Ale dlaczego tak ciężko jest nam pomyśleć o tym, że kogoś patrzenie w oczy może boleć? I że łatwiej mu się rozmawia i łatwiej skupić się na rozmowie wtedy, kiedy patrzy w dół albo patrzy gdzieś obok. My znowu zakładamy, że ma coś do ukrycia, a wystarczy po prostu trochę więcej zrozumienia. I znowu tym razem autyzm porównam do leworęczności. Lata temu przekładano dzieciaki z lewej ręki na prawą. Dziś wiemy, że to jest gwałt na mózgu. Teraz mamy już nożyczki dla osób leworęcznych, mamy pióra, które nie brudzą, można nimi pisać, jest łatwiej. Ale osobom leworęcznym trudniej jest żyć, bo świat został skrojony dla praworęcznych, czyli klamka jest po tej fajniejszej stronie, kurek z wodą ciepłą też my praworęczni wygrywamy. Wystarczy pomyśleć sobie o osobach autystycznych, na ilu poziomach mają gorzej. Z takiego względu, że osoby neurotypowe urządziły ten świat pod siebie. Ale wyczuwam, że jest trochę nadziei. To znaczy, że ten świat się zmienia, świadomość się podnosi. I mimo, że ciągle pomaga się nie tym dzieciom, które potrzebują, a tym, które przeszkadzają, a że rzadko przeszkadzają tak. Dziewczynki, to ciągle jakby nie jest dobrze i mamy to, co mamy, ale że staramy się zmieniać ten świat. Twoje bohaterki starają się zmieniać ten świat, bo wiele z nich jest właśnie działaczkami. A odnośnie tego, co powiedziałam, że pomaga się tym dzieciom, które przeszkadzają rodzicom, to masz jakąś refleksję, bo tak uśmiechnęłaś się. Tak, bo to jest właśnie bardzo mądre, że dorośli tak kochają ciszę, ale biegną, gdzie jest krzyk. Często te dziewczynki niezauważone, autystyczne, z problemami, dostają diagnozę, czy to w dorosłości, czy jak mają lat naście, gdzie zdążą już
wykształcić pewne powiedzmy zachowania nieadaptacyjne, te, które nie wspierają ich zdrowia psychicznego. Zresztą są takie badania, które pokazują, że aż 60% osób autystycznych doświadcza problemu ze zdrowiem psychicznym. No i absolutnie dziewczynki tu powiedziałabym wyprzedzają chłopców, że często jest tak, że chłopcy bardziej na zewnątrz przekierowują swoją frustrację, a dziewczynki wręcz przeciwnie do wewnątrz. I znowu, czy dziewczyna autystyczna musiałaby dostawać diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej, gdyby ową diagnozę dostała, jak miała lat 4 lub 6? Może nie. Chociaż swoją drogą też choroba afektywna dwubiegunowa często jest mylona i moje autystyczne, nie bohaterki, ale właśnie jakieś tam inne koleżanki mówią, że przez lata leczyły się właśnie na nią i dopiero po 30 dostały właściwe rozpoznanie. W twojej książce też pada, że depresja to choroba, która sprzyja diagnozowaniu autyzmu w tym sensie, no nie chcę, żeby to było szkodliwe, co mówię, ale w tym sensie, że ona po prostu kieruje nas do gabinetów specjalistycznych. Bardzo ładnie to powiedziałaś, sprzyja. No, jeżeli ktoś leczy się na depresję lat 5, 10, 20, proszę sprawdźmy, czy to nie jest jakaś neurotypowość, bo nigdy nie uda nam się sobie pomóc, jeżeli naprawdę nie wiemy, z czego jesteśmy skonstruowani i co nam jest potrzebne do tego, żeby łatwiej się żyło. Przecież bywa tak, że osoby autystyczne nie odnajdują się w terapii, która jest im proponowana. Bo też do pacjenta atypowego trzeba mieć inne podejście na wielu frontach. No, mówiłam tu o tym kontakcie wzrokowym. Ileż lepiej by było autystycznej dziewczynie usiąść nie jak my siedzimy, tylko na przykład koło terapeuty, żeby nie patrzeć, a dzielić się emocjami. Czasami potrzebna jest potrzebne są rzeczy, na które, no nie wiem, nie wpadlibyśmy, że ta nastolatka może siedzieć obok, ale może nie chce rozmawiać, tylko łatwiej jej będzie pisać. Więc no ja na przykład widziałam taką sesję, gdzie była terapeutka, a obok autystyczna dziewczyna i do siebie pisały. To jest po prostu inne podejście, to jest zrobienie też kroku w tył. Nie ja wiem, co jest ci potrzebne, tylko oddanie tej osobie pola, powiedz mi, co jest ci potrzebne. Ja będę cię wspierała, jak już będę wiedziała, czego naprawdę potrzebujesz, czego chcesz, z czym ci jest łatwiej. I oczywiście znowu ja tu może mówię o osobach, o większości moich bohaterek, które mają już taką samoświadomość albo gdzieś tam po drodze zdobywały wiedzę o sobie. Jedna z nich jest psychologiem, to też pewnie było jej łatwiej, żeby taką wiedzę otrzymać. Natomiast ja ciągle podkreślam to i zawsze będę o tym mówić, że znowu to jest jakiś tam wyimek i jakaś część tego wielkiego spektrum autyzmu, bo my ciągle mamy takie bohaterki, które są osobami o dużej potrzebie wsparcia, czyli osobami autystycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, bez możliwości komunikacji bez możliwości komunikacji w sensie nie są werbalne, ale też nie mają żadnego systemu AAC, który wspierałby w tej komunikacji. No jeżeli ja na przykład widzę dziewczynę, która jest autystyczna, jest głucha, jest osobą na wózku, jest niewerbalna i niedowidząca.
to jest osoba autystyczna, ale ona ma jeszcze szereg dodatkowych trudności. I też znam kilka osób, które są w spektrum autyzmu i mają zespół Downa, bo jedno nie wyklucza drugiego. My zawsze powinniśmy pamiętać też o tych osobach, które wymagają największej potrzeby wsparcia. I wymagają nie tylko one, ale wymagają też ich rodziny. Ja mam właśnie zawsze problem, jakikolwiek temat tutaj, aspekt poruszamy, no to właśnie jest całe spektrum tych przypadków. I teraz o kim mamy mówić? Czy o osobach wysoko funkcjonujących i to być może podzielają nawet słuchacze, że może ich to naprowadzić na jakieś wnioski, autorefleksje, a może do rodziców tych osób niżej funkcjonujących. No ale nawiązałaś też do czegoś takiego, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi, znajdować jakieś alternatywne rozwiązania, które pomogą tym osobom poczuć się lepiej. I to jest też język. Ja właśnie teraz powiedziałam osoba wysoko funkcjonująca, nisko funkcjonująca. I wiem, bo rozmawiałam tutaj z ludźmi, którzy powiedzieli, że to jest w ogóle głupie w ten sposób mówić, bo co to znaczy, że ona wysoko funkcjonuje, a jak stąd wyjdzie, to będzie nisko funkcjonować, bo w domu poczuje się gorzej. Wiem, że też miałaś takie swoje przypadki. Dotyczyło to wyrażenia z autyzmem czy autystyczne. Tak. Mam przed sobą polonistkę, dziennikarkę, byłaś w Instytucie Językoznawstwa. No muszę cię o to zapytać. Jak mówić, pisać o tym autyzmie? Oj, nie jest to łatwe i też nawet jak ta książka powstawała, no ukazała się w marcu, czyli jeszcze w tym roku, całkiem świeża rzecz. Moja redaktorka poprawiła jedną z bohaterek, bo mówiła osoby niepełnosprawne. Poprawiła na osoby z niepełnosprawnościami, żeby oddzielić niepełnosprawność od osoby. I ja przypominam sobie, jak czytam wpis chłopaka, akurat z porażeniem mózgowym, który mówi: uwielbiam, jak osoby pełnosprawne mówią o tym, jak ma się mówić o mnie. Oczywiście, że jestem niepełnosprawny. Halo. I ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim słuchać osób autystycznych. Jak one o sobie mówią, jak one chcą być określane. Owszem, są takie, które nam tego nie powiedzą. Ale skoro możemy rozmawiać z osobami, które nam mówią, to najczęściej dowiaduje się, że po prostu mów o mnie autystyczny. Ja taki jestem, to jest część mojej tożsamości, której nie da się odciąć. I może powiem tu taką anegdotę, bo czasami jest tak, że my więcej zapamiętujemy z anegdot niż z tych wszystkich badań i mądrości wyłuskiwanych, chociaż wiadomo, że to też jest potrzebne. Miałam raz wystąpienie na konferencji międzynarodowej w Toruniu, organizowanej przez Fundację Prodeste. Polecam. Fundacja Prodeste dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby o autyzmie wiedzieć więcej i mówić w bardzo humanistyczny sposób. No i przygotowałam sobie prelekcję, bardzo pilnowałam tego języka i mówię: osoba z autyzmem, żeby oddzielić właśnie. Ach, to coś. I przede mną występuje chłopak, Kosma, pozdrawiam cię, i mówi tak: słuchajcie, proszę mówić do mnie, że jestem autystyczny. I pokazuje taki obrazek, gdzie jest ludzik z torebką i w tej torebce jest taki kolorowy mózg, a drugi ludzik ten mózg kolorowy ma w głowie i mówi: ja nie jestem osobą z autyzmem. To jest część mnie, jestem autystyczny. I ja wychodzę po nim na tę wielką scenę i mówię: Kosma, przepraszam, jeżeli powiem, że z autyzmem, ale tak się szkoliłam i tak się uczyłam, żeby nikogo nie urazić. Więc myślę, najlepiej zapytajmy. Też wierzę w taką otwartość osób, że cudownie, że zmienia się też język. Wspaniale, ja się bardzo z tego cieszę.
ale też jak ktoś nas poprawia, to przyjmijmy to, a nie obrażajmy się. No, to jest tak, że chciałabym, jak tak pięknie mnie przedstawiłaś, już mówić, no Moniko, to ja teraz ci powiem, jak powinnaś mówić do osób autystycznych, żeby one cię słuchały. No ale może wprowadzę cię w błąd, bo zaprosisz bohatera czy bohaterkę autystyczną, który powie, proszę mówić w inny sposób. Najlepiej zapytać. Tak, ale myślę, że warto docenić, że mówimy o tym, dyskutujemy o tym, że to już jest w takiej debacie publicznej. No faktycznie nie dojdziemy pewnie do jakiegoś ujednolicenia. To rozmowy o języku i próby ujednolicenia języka to jest zawsze trudna sprawa. Ja też polecam książkę Devona Price'a, Autyzm bez maski. I przypominam sobie, że w tej książce jest taka piękna tabela. Po jednej stronie jak nie mówić, jak mówić. Okay. Także, no to tak. To już zapisuję do swojej takiej biblioteczki na półkę do przeczytania. A o to właśnie chciałam cię zapytać. Wiele twoich bohaterek jest autorkami książek, tak jak ty. Chciałam cię zapytać o takie literackie polecajki na temat autyzmu właśnie. Ojej. Właśnie nie wiem, czy się ograniczyć do jakiejś top 5, bo domyślam się, że lista może być długa. Lista może być długa, bo znowu wiecie, to jest troszkę, tak mówię, wiecie do państwa, że być może inną literaturę poleciłabym rodzicom, a inną literaturę nauczycielom. No, na przykład absolutnie dla nauczycieli książka Aśki Ławickiej, Podręcznik pedagogiki empatycznej o autyzmie, no to jest coś, co powinni mieć zawsze pod ręką. Dla wszystkich książka o, już mówiłam, wydawnictwu fatalnym tytule, mianowicie Porozmawiajmy o autyzmie. No, słuchajcie, żaden rodzic nie jest szalony, on nie chce o autyzmie rozmawiać, tylko chce się dowiedzieć, chce mięska, chce konkretów. A Bill Nason, autor tej książki, wybitny terapeuta, specjalista, absolutnie światowej sławy, napisał książkę, która nosi taki tytuł. Bill Nason, Porozmawiajmy o autyzmie. To jest fantastyczna pozycja dla każdego, i dla rodziców, i dla nauczycieli. Jest też taka gruba książka, to z kolei zawsze mówię, bo nauczyciel chce konkretów. Proszę dać mi jakąś książkę z ćwiczeniami. Do budowania samoświadomości jest książka Autyzm, co to dla mnie znaczy. Też napisana przez terapeutkę z 30-letnim stażem, więc całym sercem polecam. Jeżeli ktoś lubi literaturę piękną, no książka Joanny Jurewicz Pod lodem, no to jest mistrzostwo świata. To jest esej autobiograficzny, ale jednocześnie tak poetycki, że tam z każdego zdania dałoby się napisać piękny wiersz. No, o Ewie Furgał już wspomniałam na początku i wymieniłam jej książki. Myślę, że w ogóle jak się dostało diagnozę, jest się młodą dziewczyną czy kobietą, to po prostu bez tych książek ani rusz. One są niesamowicie wspierające. Ile już było? 4? To ja dodam 5. Autyzm bliski, daleki świat Moniki Szubrycht. I tutaj w opisie czytamy. Głębokie rozmowy na temat autyzmu z osobami, którym temat autyzmu jest bliski, tak jak mi. Czemu ten temat jest ci tak bliski? To ja tylko powiem tyle, że nie odważyłabym się nigdy polecać swoich książek, bo to mi się tak wydaje, prawda? No to tak, by była moja polecajka. Ale to bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę. I powiem tak, faktycznie to jest dobra książka z tego względu, że opisuje całe spektrum, w tym sensie są w niej rozmowy z rodzicami, których dzieci wymagają bardzo dużego wsparcia, ale też osoby samorzecznicze mówią
o swoim autyzmie, prawda? I też ze specjalistami, no bo takich ludzi mamy. Skąd zainteresowanie tematem? Nie ukrywam tego, że moje dziecko jest z spektrum autyzmu, już dorosłe dziecko. Natomiast to też jest tak, że często zasłaniam się swoimi bohaterami i wolę opowiedzieć ich historię, a nie opowiadać o swojej z różnych względów. Mam takie poczucie, że kiedyś mój syn usiądzie i powie: mamo, ale dlaczego ty tak napisałaś? Ja nie chciałbym, żebyś tak mnie opisywała. To jest nieprawdziwe. Albo pokazałaś ten fragment, bo widziałaś go w ten sposób, a on wygląda z mojej perspektywy zupełnie inaczej. I tu od razu dodam, że oczywiście literatura pisana przez rodziców, szczególnie przez mamy, bo tych książek jest sporo, ma absolutnie olbrzymie znaczenie dla innych osób, które mają podobne doświadczenia. Natomiast poczekałam, aż mój syn będzie dorosły i mam nadzieję, że w przyszłym roku ukaże się książka kolejna we współautorstwie z nim. Cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo no ja już wiedziałam, ale to była tajemnica, więc cieszę się, że możemy naszym widzom i słuchaczom to ogłosić. No, ja już zaproszenie wysyłam, to już ci mówiłam. Zbliżamy się pomału do końca, ale jestem bardzo ciekawa, co ty wyciągnęłaś dla siebie z tych wywiadów, rozmów, czego cię twoje bohaterki nauczyły? Tu nie wiem, czy to słychać, czy widać, ale to jest, aż muszę tak westchnąć głęboko, bo jeżeli chodzi o moje bohaterki, jestem absolutnie nieprofesjonalna. To nie jest tak, że wypytuję je, kończy się dziennikarska praca, do widzenia, wszystkiego dobrego w życiu, więcej się nie spotkamy. Mam z nimi stały kontakt, zresztą część z nich jest specjalistkami zajmującymi się spektrum autyzmu i ja na przykład nie wyobrażam sobie, że w XXI wieku w Polsce możemy mówić o autyzmie bez narracji Aśki Ławickiej, która zmienia właśnie nasz świat na potrzeby nie tylko osób neurotypowych, ale właśnie tych atypowych. Nie wyobrażam sobie, że rodzic, który dostanie diagnozę, nie trafi na bloga Agnieszki Sułkowskiej, dokładnie. Autyzm tak, po ludzku. Autyzm po ludzku. Celowe nawiązanie do Fundacji Rodzić po ludzku. No, dla mnie jest oczywiste, jeżeli jestem dziewczynką czy kobietą w spektrum, że trafiam na Fundację Dziewczyny w Spektrum. To jest tak, że nie tylko mnie nauczyły moje bohaterki patrzenia szerzej na świat, ale też ja dzięki nim poczułam się niezwykle silna w takim sensie wiedzy czerpanej z ich doświadczeń, nie z książek. No i też to, że obdarzyły mnie swoim zaufaniem, chyba jest dla mnie takie najważniejsze, bo to jest trochę tak, że w zasadzie no, każdy z nas może napisać książkę o autyzmie. Ale jak spotykam się czasami z takimi reakcjami, że no ale przecież ty jesteś Monika Szubrych, to wiadomo, że się wypowiem. To sobie myślę, jej, no te 20 lat pracy warto było zainwestować i mieć takie efekty, bo też mam poczucie, że zdają sobie z tego sprawę, że nie nadużyję ich zaufania, że nie zrobię czegoś, co by mogło im zaszkodzić, że wierzę w to, mam taką nadzieję.
że no gdzieś tam też będziemy się wspierać dalej na różnych frontach, bo ja jestem absolutnie wielką ich, no właśnie nawet nie wiem jak to nazwać, orędowniczką może, prawda? Bo fanka to ma taką konotację, to słowo dziwną. Więc wyniosłam bardzo dużo, bardzo zmądrzałam, no i przede wszystkim, ale to w ogóle w kontekście pracy z osobami autystycznymi, bardzo spokorniałam, bo o autyzmie wiedziałam bardzo dużo 15 lat temu, teraz jak wiem więcej, to już wiem, że moja wiedza się tak kurczy jak kałuża wysuszana przez słońce. No a wszyscy, którzy właśnie chcą dowiedzieć się więcej, czerpać z doświadczeń osób w spektrum autyzmu, jak do diagnozy doszły, co to w ich życiu zmieniło, jak ich życie do momentu diagnozy wyglądało. Ja skromnie polecam również. Wyczuwam w tej książce taką solidarność, taką mądrą solidarność kobiet, za którą myślę nawet warto podziękować, bo dla jednej osoby może to być diagnoza, która może nawet uratować życie. Więc warto, polecamy też te pozycje, o których mówiłaś. Kierujemy na te wszystkie blogi, do zapoznania się z narracjami. Bardzo się cieszę, że taki punkt widzenia tutaj wniosłaś do nas na kanał. Dziękuję Ci, że przyjęłaś nasze zaproszenie. A ja dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Na dzisiaj to już wszystko. Zostawiamy Was z pełną listą rzeczy do przeczytania. Życzę Wam udanego tygodnia. Widzimy się w sobotę o 12:00. Dbajcie o siebie. Halo, tu autyzm. Subskrybuj po więcej.